Dlaczego od wieków mieszkańcom tego miasta Zośka kojarzy się z czymś niezbyt przyjemnym? W jaki chytry sposób bracia szydłowieccy ograli w pokera Zygmunta Starego? Jaka jest różnica między harmonią a akordeonem? I gdzie można uzyskać gwarancję szczęścia w miłości? Odpowiedzi na te pytania udzielimy podczas opowieści o mieście słynącym z kamieni budowlanych, bogatych właścicieli ziemskich, wielokulturowości i jednej z piękniejszych renesansowych rezydencji. Odwiedzamy dziś miasto znane z wydobycia piaskowca, położone zaledwie 4,5 km od granic województwa mazowieckiego ze świętokrzyskim. Niewielki, bo zaledwie 12-tysięczny Szydłowiec może poszczycić się niezwykle ciekawą historią oraz świadczącymi o niej zabytkami, jak choćby renesansowy zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, jednych z najbardziej wpływowych polskich rodów, czy gotycki kościół świętego Zygmunta, a także unikalnym na skalę europejską Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Szydłowcu. Rozwój Szydłowca wiąże się z Mikołajem Szydłowieckim, jedną z najwybitniejszych postaci epoki odrodzenia. W ciągu 100 lat szydłowieccy wpisali się w ówczesną elitę Rzeczpospolitej, piastując najwyższe godności polityczne i otwierając historię polskiego mecenatu sztuki. Kolejnymi właścicielami Szydłowca byli Radziwiłłowie, którzy również troszczyli się o miasto. Choć Radziwiłłowie rezydowali nie w Szydłowcu, a w litewskim Nieświeżu, dbali o szydłowieckie dobra, a miasto kwitło jako znaczący w koronie ośrodek handlu, rzemiosła i wydobycia cennego budulca, szydłowieckiego piaskowca. Bujny rozkwit nastąpił w początku XVII wieku, jednak jego kres był równie szybki, bo już pod koniec stulecia wojny ze Szwedami i epidemie zahamowały rozkwit miasta. To właśnie w odpowiedzi na zarazy powstała według legend jedna z atrakcji. Górę Trzech Krzyży, bo o niej tu mowa, usypano w odpowiedzi na zarazy nawiedzające miasto, a skierowane w stronę centrum krzyże miały ochraniać Szydłowiec. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie usypany materiał odpadowy z produkcji piaskowca, a dziś punkt widokowy. W Szydłowcu osiedlali się liczni obcokrajowcy, przede wszystkim ci, którzy byli w swoich krajach prześladowani ze względów religijnych: Szkoci, Niemcy, Włosi oraz Żydzi. W ciągu niewielu lat powstała w Szydłowcu silna gmina żydowska, a na początku XX wieku Izraelici stanowili już w Szydłowcu większość. Historii szydłowieckich Żydów kres położył dopiero zgotowany przez Niemców Holokaust, a jedynym śladem po nich jest jeden z największych w Polsce żydowskich cmentarzy z licznymi zachowanymi nagrobkami świadczącymi o ich długoletniej obecności w mieście.
Centrum, tak jak i w innych miastach na prawie magdeburskim, stanowi rynek. Tu kupowano, sprzedawano, spotykano się i rozmawiano, a władza ogłaszała wyroki i prawa. Środek rynku zajmuje okazały, jeden z najpiękniejszych w Polsce, XVII-wieczny ratusz miejski, wybudowany za czasów Mikołaja Radziwiłła Sierotki w stylu późnego renesansu, z galerią widokową na wieży, z której w święta miejskie rozlega się hejnał i skąd można podziwiać panoramę miasta i okolicy. Ratusz jest siedzibą burmistrza i władzy samorządowej. Przed ratuszem znajdują się dwa późnorenesansowe pręgierze miejskie. Jeden to kolumna zwieńczona kulą ozdobiona z 4 stron maszkaronami, wyposażona w żelazne okowy do przywiązywania skazańców, datowana na rok 1629. Drugi to manierystyczna kolumna zwieńczona metalową galerią i ustawioną na niej figurą kobiety w pozie symbolizującej pychę. W miejskiej tradycji pręgierz ten nazywany jest Zośką. Najprawdopodobniej była to jedna z pierwszych pań ukarana pod tym pręgierzem. Zośka wróciła na swoje miejsce po gruntownej renowacji konserwatorskiej w 2009 roku. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Szydłowiec założono najprawdopodobniej w XII wieku, kiedy to na wyspie w rozlewiskach Korzeniówki powstał niewielki gród. Jego powstanie wiąże się z działalnością rodu Odrowążów, którzy z czasem przyjęli nazwisko wywodzące się od włości Szydłowieccy. Pierwsza wzmianka pojawia się w dokumentach w 1401 roku, kiedy to bracia i dziedzice z Szydłowca fundują i uposażają drewniany kościół, a w 1427 roku potwierdzają dokumentami nadanie praw miejskich. Pod koniec XV wieku Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu prawa magdeburskie. Według zachowanych dokumentów już w 1427 roku istniał w tym miejscu kamienny dwór należący do Jakuba i Sławka Odrowążów, protoplastów rodziny Szydłowieckich. Zamek dla większego bezpieczeństwa zbudowano na sztucznej wyspie w rozlewisku rzeczki Korzeniówki i otoczono fosą. Dość szybko został rozbudowany na pełną przepychu trójskrzydłową renesansową rezydencję przez podskarbiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego i jego brata Krzysztofa, prawdopodobnie według planów Franciszka della Lora, twórcy wawelskiego dziedzińca krużgankowego. Bracia zasłynęli w historii oprócz piastowania ważnych stanowisk i doprowadzenia Szydłowca do rozkwitu, także z ogrania w pokera Zygmunta Starego, zapalonego karciarza. Podczas jednej z pasjonujących rozgrywek, gdy władca pokazał 2 króle i odrzekł, iż ma 3 króli, bo 3 to on, jeden z Szydłowieckich wyłożył 2 dupki, inaczej walety, i zgarnął pulę, mówiąc, że bracia mają karetę z dupków, bo 2 pozostałe to oni.
Śmierć braci Szydłowieckich w 1532 roku bez pozostawienia męskiego potomka doprowadziła do wygaśnięcia tego znamienitego rodu. Zamek trafia do córki Krzysztofa Elżbiety, a później przez małżeństwo w posiadanie Radziwiłłów. W początku XVII wieku potomkowie rodu rozpoczynają przebudowę w stylu późnorenesansowym i barokowym, która trwa z przerwami niemal do XIX stulecia. W XIX wieku zamek trafia wpierw w ręce Anny z Zamojskich Sapieżyny, która następnie odsprzedaje rezydencję władzom Królestwa Polskiego. Po krótkim epizodzie jako magazyn piwa, od połowy stulecia obiekt stoi nieużytkowany i niszczeje. W czasie II wojny światowej władze okupacyjne lokują tu wpierw uchodźców z III Rzeszy, a następnie ludność żydowską z Szydłowca i okolic, wywiezioną ostatecznie w 1943 roku do obozu w Treblince. Prace remontowe na zamku rozpoczynają się w latach 50., a w latach 60. przekształcono warownię w centrum kultury. W latach 70. na zamku miały miejsce dziwne wydarzenia, tajemnicze hałasy, światła, które same się zapalały w pustych salach i tajemnicza postać prześladująca nocujących na zamku pracowników. Według legendy był to duch Elżbiety Radziwiłłówny, którą czart usiłował wyprowadzić z zamku, by mogła spotkać się z ukochanym, ubogim szlachcicem. Jednak gdy Elżbieta przechodziła podziemnym tunelem z zamku do pobliskiego kościoła, przestraszył ją na śmierć przelatujący pod ziemiami nietoperz. Zagubiona dusza do dziś błądzi więc po szydłowieckim zamku, samotna i stęskniona za utraconą miłością. Dzisiejszy wygląd zamku zawdzięczamy Radziwiłłom, którzy pomimo iż nie mieszkali w Szydłowcu, o rezydencję bardzo dbali. Szydłowiecki zamek to jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w Polsce, dorównująca wspaniałością architektury i wystroju kamieniarskiego najświetniejszym ówczesnym rezydencjom. Powstała w całości z tutejszego piaskowca i dotyczy to nie tylko murów, ale również ozdobnych detali, schodów, kolumn, portali i kominków. Zamek składa się z 3 podpiwniczonych skrzydeł z wewnętrznym dziedzińcem zamkniętym murem kurtynowym. Wjazd prowadzi przez oszkarpowaną wieżę bramną, a wejście przez dwukondygnacyjną lodzię. Na dziedzińcu warto przyjrzeć się bogatemu portalowi nad wejściem do biblioteki. Dziś we wnętrzach rezydencji znajduje się Centrum Kultury Zamek oraz unikalne w skali europejskiej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych powstało na przełomie lat 60. i 70. XX wieku jako oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach i już rok po rozpoczęciu działalności uzyskało samodzielność. Po rewitalizacji zamku w latach 2013-2014 utworzono nowoczesną i multimedialną wystawę w zmodernizowanym skrzydle wschodnim rezydencji magnackiej.
Muzeum posiada w swoich zbiorach ponad 2000 eksponatów, co stanowi niemal 2/3 instrumentów ludowych zgromadzonych w innych polskich placówkach. Część z nich jest typowa dla różnych regionów Polski, na przykład zbójcoki występujące na Podhalu, mazanki w Wielkopolsce czy skrzypce diabelskie i burczybas na Kaszubach. Można także obejrzeć rzadkie lub niespotykane od dawna instrumenty, jak skrzypice polskie, liry korbowe, dudy, kozły, harmonie oraz piękne pozytywki i polifony. Muzeum w Szydłowcu to nie tylko cenne eksponaty osadzone w gablotach. Znajdziecie tu wiele urządzeń multimedialnych, na których można zobaczyć i posłuchać twórców ludowych. To także miejsce, gdzie możecie samodzielnie spróbować sił w wykonywaniu i tworzeniu ludowych rytmów, zobaczyć jaka jest różnica między dudami a kozami, czy akordeonem a harmonią, ale także spróbować sił w dyrygowaniu orkiestrą składającą się z ludowych instrumentów. Częścią muzeum jest także wystawa historyczna opowiadająca o czasach największej świetności zamku, gdy jego właścicielami były rody Szydłowieckich i Radziwiłłów. Znajduje się ona w najstarszej części rezydencji, sięgającej drugiej połowy XV wieku, ozdobionej wczesnorenesansowymi stropami belkowo-kasetonowymi. Pomimo niewielkiej ilości artefaktów zachowanych z dawnej świetności zamku, te, które mamy okazję tu obejrzeć, dobitnie obrazują, jak ciekawą rezydencją musiał być Szydłowiecki zamek w czasach rozkwitu. Pierwszy drewniany kościół wznieśli bracia Jakub i Sławko Odrowążowie na przełomie XIV i XV wieku. Niecałe 100 lat później Jakub Szydłowiecki rozpoczął budowę murowanej świątyni, a ukończył ją jego brat Mikołaj w 1525 roku. To on ufundował większość wyposażenia i sprowadził z Pragi relikwie świętego Zygmunta. Po przejęciu miasta przez Mikołaja Radziwiłła Czarnego, zagorzałego kalwinisty, kościół w 1563 roku zamknięto na 4 lata. Udostępnił go ponownie wiernym następca właściciela Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. Od tego czasu świątynia uległa kilku pożarom i uszkodzeniom wojennym, za każdym razem była jednak wiernie rekonstruowana, dlatego dziś stanowi niezwykle cenny zabytek architektury w Polsce. Naturalnym pragnieniem człowieka jest chęć zachowania pamięci o sobie i swoich bliskich. Nie każdy ma zdolności i predyspozycje, by zasłynąć z wykonanych prac lub dokonań, dlatego już w XVI i XVII wieku ci, którzy umieli pisać, wpadli na inny ciekawy pomysł, by zaznaczyć swoją obecność na kartach historii. Po prostu wydrapali napisy na kościelnych murach. Przykłady tych graffiti, niekiedy oprócz napisów zawierających także rysunki, można dziś obejrzeć na zewnętrznych ścianach kościoła. W XVII wieku na skarpach wykuto także 2 zegary słoneczne, czytelne do dziś.
Kościół jest orientowany, jednonawowy, zbudowany z miejscowego piaskowca. Składa się z trzymrzęsłowego prezbiterium oraz prostokątnej nawy, dużo szerszej i wyższej. W renesansowym wystroju wnętrza dominuje kolor złoty, co znalazło odzwierciedlenie w przysłowiu. W szydłowieckiej farze są złote ołtarze. W głównym, ufundowanym przez Władysława Radziwiłła, pochodzącym z lat 1618–1627, znalazł się późnogotycki tryptyk przedstawiający ukoronowanie Najświętszej Marii Panny w otoczeniu świętych, pochodzący ze starego ołtarza Fundacji Mikołaja Szydłowieckiego, a nad nim rzeźba świętego Zygmunta, patrona kościoła. W bocznej części prezbiterium znajduje się przepiękny poliptyk złożony z 18 obrazów, wykonany na początku XVI wieku w warsztatach krakowskich, przedstawiający wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i sceny ewangeliczne. Znalazły się w nim także postacie fundatora Jakuba, jego żony i córek u stóp apostołów. W ścianie prezbiterium znajduje się płyta nagrobna Mikołaja Szydłowieckiego, wykonana z czerwonego marmuru, pochodząca z warsztatu Bartolomeo Berecciego, budowniczego kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. W nawie głównej znajduje się nagrobek ostatniego Radziwiłła, który władał Szydłowcem, i jego żony Marii. Na czarnym marmurowym cokole znajduje się rzeźba kobiety z białego marmuru, wzorowana na posągu śpiącej Ariadny z Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie, sygnowana przez znanego rzeźbiarza Jakuba Monaldiego w 1795 roku. Maria Radziwiłłowa, ukochana żona Mikołaja, jako aktorka i córka kuchmistrza księcia Augusta Czartoryskiego, nie była godną partią dla magnata. Książę, wbrew stanowisku rodziny i nie zważając na opinię środowiska, poślubił wybrankę swego serca, dając dowód, że miłość wszystko zwycięża. Historia ich wielkiej miłości znalazła swoje odbicie w powieści trędowata Heleny Mniszkówny. Według miejscowej legendy dotknięcie rzeźby przedstawiającej Marię, kobietę tak bardzo kochającą męża i tak bardzo kochaną przez niego, przynosi szczęście w miłości. Do nawy od południa przylega kaplica Najświętszej Marii Panny z XVI-wiecznym obrazem przywiezionym przez Jakuba Szydłowieckiego z Flandrii, a od północy kaplica świętego Stanisława i Kruchta. Ciekawe są także ołtarze po lewej i prawej stronie nawy, poświęcone świętej Annie Samotrzeciej i Matce Boskiej Szkapleżnej. Na drewnianym modrzewiowym stropie nawy w 1754 roku wymalowano iluzjonistyczną polichromię przedstawiającą świętego Zygmunta, 4 ewangelistów, wniebowzięcie Matki Boskiej, świętego Rocha, świętego Kazimierza i Matkę Boską Szkapleżną. Ciekawe są także polichromie na ścianach, prawdopodobnie autorstwa Stanisława Samostrzelnika. Co ciekawe, nie wszystkie mają charakter religijny. Na północnej ścianie znajduje się bębnista i jeździec trzymający kopię, obok wejścia prowadzącego na chór namalowano sowy i delfiny. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.